Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę na klify Dingley. To jest jedna w ogóle z ciekawszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji na Malcie. A klify Dingley w ogóle znajdują się bardzo blisko Mdiny, więc jeżeli zwiedzacie sobie Mdinę, to można od razu przyjechać tutaj. A można też wybrać się tutaj na całodzienną wycieczkę, na mały trekking. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Jak przyjeżdżamy tutaj nad klify Dingley, to od razu nam się rzuca w oczy taka duża kopuła. To jest stacja radarowa. Ona tutaj została zbudowana już za czasów Brytyjczyków, kiedy Malta była kolonią brytyjską i jest tutaj do tej pory i do tej pory jest wykorzystywana. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne widoki, skały, poniżej mamy trochę zieleni i jest piękny widok na morze. Na Malcie jest bardzo dużo kościołów i mówi się nawet, że tych kościołów jest ponad 365, czyli więcej niż nawet na każdy dzień roku. Codziennie można sobie na Malcie zwiedzać inny kościół. I nawet w takich małych miejscowościach, gdzie mieszka kilka tysięcy osób, na przykład tutaj w Hat Dingley w okolicy mieszka około 3000 osób, ale wciąż nawet w takich miejscach są po prostu kościoły. I nawet tutaj mamy tak na uboczu, przy klifach, kościół. To jest kościół Świętej Marii Magdaleny. Pierwsze wzmianki w ogóle o kościele w tej lokalizacji pochodzą już z XV wieku, natomiast ten konkretnie budynek pochodzi z wieku XVII. Tutaj przy klifach Dingley jest jeszcze jedna ciekawa atrakcja, dlatego że w okolicy znajduje się najwyższy szczyt Malty. I my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy wygodne buty i będziemy ten najwyższy szczyt Malty zdobywać, więc to jeszcze Wam dzisiaj pokażemy. Żeby dojechać tutaj nad klif Dingley, warto mieć swój własny transport, ale jeśli go nie macie, dokładnie tak jak my, to tutaj dojeżdża jeden autobus. Tylko jeden autobus przejeżdża tą drogą wzdłuż klifów. To jest autobus 201. Można tutaj przyjechać z Mdiny albo z Rabatu. I to jest autobus jadący na lotnisko, więc po drodze on przejeżdża tutaj. Więcej transportu publicznego tutaj nie ma. Na dodatek ten autobus przyjeżdża raz na godzinę i to w tygodniu, bo w weekendy jeszcze rzadziej. Więc naprawdę bywa tak, że tutaj jest się trudno dostać lub trudno jest się stąd wydostać. Jak w takim razie podróżuje się transportem publicznym na Malcie? Jak działa komunikacja miejska? No, szczerze mówiąc, różnie. W sezonie jest podobno lepiej, bo jest tych autobusów więcej. Natomiast tak jak teraz poza sezonem, różnie z tym bywa. Z tego, co możemy powiedzieć z własnego doświadczenia, na Malcie autobusy są dosyć niepunktualne, często się spóźniają, czasami nie przyjeżdżają w ogóle. Czasami czekamy na przykład 40 minut na jeden autobus, chociaż on akurat odjeżdża co 20 minut, więc naprawdę
naprawdę bywa z tym ciężko. Jeśli macie możliwość wynająć sobie własny transport na Malcie, to naprawdę może być to bardzo użyteczne i zaoszczędzić Wam sporo czasu, zwłaszcza jeśli nie macie dużo czasu na zwiedzanie Malty, bo przyjeżdżacie tutaj tylko na kilka dni. Słuchajcie, tutaj mamy maltańską myśl architektoniczną i konstrukcyjną. Jestem w ogóle pod wrażeniem tego, odkąd przyjechaliśmy tutaj na Maltę, dlatego że tutaj bardzo dużo takich murów jest zbudowanych z bloków, które są po prostu ułożone jeden na drugim bez odrobiny cementu. Ich nic nie trzyma. Jeszcze kiedy to są mury, które są złożone z takich nierównych kamieni i one są dobrze ułożone, no to widać, że to jest w miarę stabilne. Ale jeżeli te bloki są takie zwykłe, prostokątne, położone jeden na drugim, no to ma się wrażenie, że to zaraz wszystko się rozleci i wystarczy tak popchnąć palcem i ten mur się rozpadnie. To, co teraz mówię, że ten mur może się rozpaść, to nie wynika z tego, że ja się boję na zapas, ale już widzieliśmy bardzo dużo zdjęć z maltańskich ulic, gdzieś na grupach dla ekspatów na Malcie, gdzie właśnie okazało się, że na przykład ktoś zaparkował samochód przy takim murze i kilka po prostu bloków spadło mu na auto. Więc to nie jest, wiecie, to nie jest niepoparte żadnymi realnymi doświadczeniami. Takie sytuacje się dzieją. Mówiłam Wam o najwyższym szczycie Malty, ale niestety on nie jest w żaden sposób oznaczony. Ja o tym wiedziałam wcześniej, ale miałam nadzieję, że już do tego czasu, do teraz jakoś go oznaczyli i będziemy mogli zobaczyć, gdzie on jest i być może na niego się wspiąć, ale okazuje się, że nie. Według mapy powinien być tam i nawet tam jest taki pagórek, ale jednocześnie jest tabliczka z informacją, że to jest prywatny teren i że nie za bardzo można tam wejść, więc nie będziemy wchodzić po prostu tak wrednie, jeżeli to jest teren prywatny. No i najwyższego szczytu Malty nie zdobędziemy. W ramach ciekawostki, najwyższy szczyt Malty nazywa się Tad Meirek i ma 253 metry nad poziomem morza, więc jest jednym z tych niższych szczytów w całej Europie. Tutaj mamy bardzo ładny punkt widokowy. Za mną widzicie tę stację radarową, przy której byliśmy na samym początku i całą tę trasę przeszliśmy tutaj. To nie jest jakoś bardzo daleko, może około 2 kilometrów. Zależy, na ile zbaczacie z głównej trasy, żeby sobie zejść troszeczkę po tych klifach w jakieś takie węższe ścieżki. Jeżeli trzymacie się głównej trasy, no to jest bardzo, bardzo blisko. A to jest naprawdę super punkt na oglądanie przede wszystkim zachodów słońca. Naprawdę wyglądają niesamowicie. Tu jest taka mała jaskinia i jest takie okno, przez które widać morze, jak jest zachód słońca. Akurat słońce jest właśnie w tym punkcie naprzeciwko tego okna. To jest naprawdę wspaniały widok. Z punktu widokowego mamy też dobry widok na jedną z wysp Malty. To jest wyspa Filfla. Na tej wyspie znajduje się rezerwat przyrody, dlatego nie można tam w ogóle dopłynąć bez specjalnego pozwolenia. Tam żyje endemiczny gatunek jaszczurek i ślimaków, dodatkowo kilka gatunków ptaków, dlatego taka zwykła osoba bez żadnego pozwolenia nie może w ogóle na tę wyspę się dostać. Podobno nazwa tej wyspy, Filfla, podchodzi od słowa filfil, które po arabsku oznacza
pieprz. To jest oczywiście wyspa niezamieszkana, jak się możecie domyślać. Jedna z tych maltańskich niezamieszkanych wysp. Na dodatek ona kiedyś była dużo większa, natomiast Brytyjczycy uczynili sobie z tej wyspy swój cel, taki cel treningowy. Do tej wyspy strzelali, no i między innymi przez to ta wyspa po prostu kilkakrotnie się zmniejszyła i teraz jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Dodatkowo ucierpiała w trzęsieniu ziemi gdzieś tam w XIX wieku, więc też ta powierzchnia wyspy się zmniejszyła. Tutaj mamy klify Dingley w całej okazałości. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Jeszcze ciekawiej musi być, jeżeli się tutaj płynie jakąś łodzią i można zobaczyć te klify od drugiej strony. Dalej niż tutaj na brzeg nie zejdziemy. To jest najdalszy punkt, gdzie możemy się w ogóle dostać przy tych klifach, dlatego że wszystko to, co jest poniżej, to są tereny prywatne, więc no już niżej i dalej nie da się zejść. I to jest coś, na co też w ogóle trzeba na Malcie uważać, bo czasami sobie idziemy właśnie, no chociażby tutaj przy klifach Dingley, idziemy sobie po skałach, a okazuje się, że jest znak, że to jest teren prywatny i nie można przejść dalej. Więc trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby po prostu komuś nie wejść na posesję. Opuszczamy punkt widokowy. Bardzo Wam go polecamy, zwłaszcza na zachód słońca. A tu jeszcze przed wejściem na ten punkt, słuchajcie, jest taka informacja i to jest dosyć ciekawe, że ta okolica tutaj w pobliżu tego punktu widokowego to było też miejsce, gdzie w epoce brązu były osady. Także bardzo ciekawa okolica. Według wszystkich dostępnych map tutaj znajduje się przystanek autobusowy, ale jak to na Malcie bywa, na mapie jest, w rzeczywistości go nie ma. Czasem taka dezorganizacja i chaos panuje w tym kraju, że aż trudno nam w to uwierzyć, chociaż już powoli przestaje nas to dziwić po tylu tygodniach spędzonych tutaj. Dziękujemy Wam bardzo za tę wycieczkę na klify Dingley. Bardzo Wam polecam to miejsce, jeżeli jesteście w okolicy, jeżeli odwiedzacie Mdinę, to tutaj jest już naprawdę blisko i można sobie zrobić taką wycieczkę na 2-3 godziny, przespacerować się. Naprawdę są piękne widoki. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie, jakie nam okazujecie, za wszystkie komentarze i no naprawdę jest nam bardzo, bardzo miło i serdecznie za to dziękujemy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie sobie kanał i do zobaczenia za tydzień.